Siemano, witam wszystkich na kanale KMG, ja jestem Karol, a w dzisiejszym odcinku wymienimy sobie sprężyny w Volkswagenie Passacie 1.9 TDI. Podobno tam się dzieje coś nieciekawego, moja kobieta kupiła parę sprężyn na tył, także weźmiemy sobie teraz i je wymienimy. Pokażę Wam, jak ogarnąć sobie taki temat. Także zapraszam za samochód. Dobra, auto podniesione. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Podłożyłem sobie też komplet starych stalowych felg od samochodu, w razie czego mi to miało jebnąć na głowę. Teraz zobaczymy. Niestety będę musiał coś użyć, żeby to ściągnąć. Także tak to tutaj wygląda. Przydałoby się to też trochę odmalować. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Na początek zabierzemy się za ściągnięcie koła, żeby mieć więcej miejsca do ściągnięcia sprężyny. Jak widać na załączonym obrazku, były pewne problemy ze ściągnięciem kół. Koło od strony kierowcy wystarczyło kopnąć parę razy i samo odskoczyło. Natomiast z kołem od strony pasażera musiałem użyć młota, także pamiętajcie jedną rzecz, bez młota nie robota, szczególnie przy kołach. Teraz biorę się za odkręcenie amortyzatora od belki. Będziemy potrzebować do tego dwóch kluczy w rozmiarze 16 mm. Z powodu rdzy mogą być problemy z odkręceniem tej śruby, dlatego warto mieć w swoim garażu jakieś impaktowe klucze, albo pneumatyczne, albo elektryczne. Także jeśli ktoś nie ma, to polecam sobie sprawdzić, bo jest bardzo przydatna rzecz. Wyłaź żeś, dziadu! To samo robimy z drugą stroną. Odkręcamy amortyzator od belki. Ja wyciągałem sprężyny na tak zwaną obkrętkę, ale tak naprawdę wystarczy włożyć kawałek rury albo jakieś brechy w miejsce zaznaczone na filmie. Wystarczy pociągnąć to w dół i wtedy sprężyna sama wyskoczy tak naprawdę. Na obkrętkę zeszła i od razu gumę do wymiany. Jedna, druga. Te nawet nie są w tym stanie. Tamte wcześniejsze to wręcz popękane są, zaraz Wam pokażę. Dobra, sprężyny wyciągnięte. Można sobie teraz obczyścić trochę ułożę. Z tego zobaczę, ile to mi to da i spróbuję może pomalować co nieco. Tak się prezentuje zawieszenie, trochę jest odmalowane, przetarte, psiknięte specyfikiem na rdze, malnięte czarnym szprajem. Mówię, dużo to nie da, ale tam zawsze będzie trochę lepiej to wyglądało. Powiedz, ile nowa belka? Także niedużo. Wybierzemy się za montowanie nowych sprężyn. Dobra, i tak się prezentują stare sprężyny kontra nowe sprężyny. Tutaj jest rzeczywiście już fakt odchodzi od nich jakby.
Tak. I to kwestia czasu, aż będzie po prostu przerdzewiało w tym miejscu sprężyna i się będzie łamała, ale to mówię, jeszcze trochę by czasu zeszło. Tu są nowe sprężyny. Różnica między nimi jest taka, że te są kapkę wyższe, mniej więcej centymetr, i tak jak te sprężyny tutaj nie są jakby ścięte, tak? Nie są wyrównane na płasko ani z jednej, ani z drugiej strony. O, leci mi. Nie są ścięte ani z jednej, ani z drugiej strony, tak jak widać, ale za to te już są nowe. Tutaj proszę bardzo, ładnie, tak, tutaj tak, także je wezmę sobie, zamontuję je w ten sposób, że ściętym będzie na dole, tak, po prostu to wezmę, zamontuję, że to będzie spód sprężyny, tu będzie na górze. I co? Bierzemy się do montowania. Weźmiemy, założymy sobie nowe gumy, bo szkoda tego przy okazji nie wymienić. I składamy to do kupy. Bierzemy draństwo, idziemy pod samochód. Żeby włożyć sprężynę na miejsce, używam jeszcze kawałka rury. Wsadzam po prostu tutaj w dziurę, gdzie jest mocowany amortyzator w tylnej belce. I po prostu sobie biorę, pcham na dół, ja tutaj kolanem trzymam. W ten sposób mogę sobie sprężynę ustawić na miejscu bez największego problemu. Także ta sprężyna jest już na miejscu. Idę na drugą stronę, zrobię dokładnie. Najpierw montuję gumę na górze i na dole. Francja, elegancja. Teraz biorę podnośnik i montujemy amortyzatory. Najpierw wezmę sobie wyczyszczone śrubki. Najpierw sobie wyczyszczę śrubki, żeby były czyste i złożymy amortyzatory do kupy. Także w tym odcinku to było na tyle. Robota zrobiona. Tak naprawdę wymiana sprężyn w samochodzie, gdzie sprężyny leżą po prostu na belce, a nie jest kolumna MacPhersona, jest banalnie prosta, tak? To jest naprawdę godzina roboty, żeby to ogarnąć sobie samemu.
jeśli się ma oczywiście jakieś podstawowe narzędzia, podnośnik, kluczy do sprawy. Mówię, robota bardzo szybka, dłużej zeszło z tym, że z czekaniem, aż farba po prostu wyschnie, bo spsikałem tam, jak ściągnąłem to wszystko, obczyściłem szczotką trochę, spsikałem takim specyfikiem na rdze, żeby może coś da, może nie da, lepiej to zrobić niż nie zrobić, prawda? Także spsikałem tym specyfikiem, później trochę pomalowałem farbą w sprawie po prostu i żeby to jakoś miało wygląd. I to dłużej czekałem po prostu, aż to wszystko wyschnie, niż montowanie sprężyn z powrotem na miejsce. Także mam nadzieję, że coś Wam to pomogło, tak, że ułatwi może sprawę, nie będziecie musieli się zastanawiać, jak się do tego dobrać. Mówię, mi ostatnio YouTube jeszcze odblokował możliwość wspierania mojego kanału, także jeśli ktoś ma ochotę, zapraszam serdecznie. Tymczasem to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć!